lie machine. A touch of absurdity there. Nice. Is this some kind of joke? Good things can still happen. What's wrong with you? You mean someone stole your badge? I'm not a real police officer. You are. What the What are you doing? If you could only find your gun. Disco Elysium The Final Cut. Cześć, ja jestem Geeks, a to jest kolejny odcinek z gry Disco Elysium. W poprzednim odcinku przekroczyłem śluzę i udałem się w kierunku wioski rybackiej. Po drodze znalazłem radiowóz Harego, właściwie zatopiony radiowóz, który Harry w jakimś pijackim widzie, rozbił i zatopił w rzece. W środku radiowozu była odznaka Harego, także to już jest krok do przodu. No i co, po przybyciu do tej wioski porozmawiałem sobie z tą uroczą staruszką, która zaoferowała mi darmowy pobyt w chacie, więc mam teraz spanko za darmo i już nie muszę płacić w Whirling za swój pokój. No ale dobra, chciałem jeszcze z tą panią troszeczkę sobie porozmawiać. Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up at night. What can I help you with? Co jest w tej wsi rybackiej? Just us. It's barely a village anymore. We almost don't exist. Co ma pani na myśli? This is pretty much a non-place. A gap. A blank spot on the map. Just a cluster of nameless shacks on a nameless street. Coś tu musi być. Proszę mi powiedzieć. Over there, you can find more of the same. Shacks and trees growing wild. That's the pox. Ospa? Between here and Jamrock, a dusty sea of old trees, all covered in industrial soot. Small houses under them, an overgrown park. Ospa? A co to? An old military hospital and its surroundings. Or it used to be, during the time of the suzerain. After the war, it was turned into a goodwill hospital for shell-shock veterans and folks looking for some quiet in the old sanatorium gardens. Ciekawa nazwa dla szpitala. Ospa. Now the area is crisscrossed with nameless streets and makeshift cinder block houses, shacks as far as the eye can see. Co się stało ze szpitalem? The goodwill ran out. The staff left and the place was shut down. It's long gone by now. To smutne trochę. Kto jeszcze mieszka w tej wsi? Well, there's Lillian and her kids. A few new folks live in the house to the east, but they're away right now. And then there's the drunks. Not a pretty sight, but there's little we can do about it. Home is home, even for them. Kto? Jacy pijacy? Sooner or later, you'll see for yourself. Don't have to look long to find these guys. Da się tu zarobić trochę pieniędzy? Here? For you? No, officer. The only money we have here is some coins the drunks tried hiding from their women and then forgot about. Rozumiem. Jest inny temat, który chciałbym poruszyć. She nods, rinsing another piece of cloth. Co jest dalej na wybrzeżu? Not much. There's the abandoned church, the DeLorean Church of Humanity. It's been there since before my time even. Czemu jest opuszczony? Some things just don't fly, officer. Look around. Who'd go to church here? They built it 300 years ago. Must have been nicer then. So, they don't hold services there anymore? The Ecclesiastes? No właśnie. No, we've tried,
but things just keep happening. Crime, accidents, other things. The place never stays open. It's a pity. It used to be such a nice church. She's not telling you all she knows. Keep her talking. O, dzięki, empatio. Mam wrażenie, że coś pani pomija. Co jeszcze się tutaj dzieje? Well, there's that music. Music from across the sea. It started a few days ago, and now it's blasting, even through the night. And now, suspicious-looking people are sneaking around the church. I don't like that. Dziwna muzyka w środku nocy i jacyś podejrzani ludzie wokół kościoła. To brzmi ciekawie. Co jeszcze jest na wybrzeżu? Before you get to the church, there's some ruins, an apartment complex, or some kind of electrical plant. Run-down bunch of houses, empty. No to co w końcu? Apartamenty czy elektrownia? I don't know exactly. A pre-war place. It used to be something. Before the war. I wasn't here then, you know. Was born in Samara. Jest jeszcze coś wartego uwagi? Of note, the old fish market up on the boardwalk. But it's closed. Targ rybny. Kto chciałby przychodzić tutaj na targ rybny? No one. That's why it's closed. It was once a bustling place, back when I was young, and so was everyone else. Now, what catch we do bring in goes straight into a lorry for the Delta or somewhere else. I to tyle? Musi być na tym wybrzeżu coś jeszcze. Ale ją naciska, co? What? You're one of those real estate people with big plans? If you want a development opportunity, you can check out the abandoned building over at Land's End. Used to be a supply depot, we think, sending goods and ammo across the bay. It's jam shut though. We tried to get in, see if there was anything to sell or scavenge, but it's impossible. And now you know everything there is to know about this coast. Stwierdza i wrzuca z pluskiem kostkę mydła do wiadra. Proszę powiedzieć mi coś o sobie. Kim dokładnie pani tu jest? Me? No one. Just an old washerwoman. Mother called me Isabel, if that's what you're asking. And my married name is Sadie. A właśnie. Ja miałem zdobyć podpisy dla Evrarta Claire'a. Właśnie jedną z tych osób miała być właśnie niejaka Isabel. Czyli to ona. Now it's your turn, Mr. Jestem porucznik podwójny Gefreiter Harrier Dubois. Quite a handle you got there. So many titles. One of them double. I zobaczcie, pojawiła się nowa opcja. Zostałem poproszony o zdobycie pani podpisu. Mogę jej podać kopertę. Ale jest też taka opcja, że można podpis na tej kopercie podpis na tych pod tymi dokumentami podrobić, co ja zamierzam zrobić. Ale na razie nie mogę tego wykonać, bo mam karę do rzutu. Mogą cię to obserwować ludzie Evrarta. Muszę znaleźć jakieś ustronne miejsce. I tak sobie myślę, czy ta chata, o której ona wspomniała, nie będzie dobrym miejscem, żeby się ukryć przed ich oczyma. Dobra, pieniążki. Tutaj. Z tego kąta nie jesteś w stanie zajrzeć do domu. W środku słyszysz przyjemny odgłos dudnienia jakiegoś grzejnika. Dobra, zapukajmy. Czy to jest w ogóle ta chata, o którą chodziło? Nie wiem. The door has seen better days. The layer of paint has started to peel off due to the salt and wind from the sea. Even the lock looks slightly rusted. Otwórz drzwi chaty kluczem. I'll wait outside to give you some time and privacy to check out your new living arrangements. But just so you know, Tak? after we are done with the day, I'll still be staying in the whirling in rags for the night. We'll meet in front of the shack in the morning. Okej. The key turns with a satisfying click.
You can enter the shack now. Patrzcie, Kim to jest bogacz, on tam się nie przejmuje żadnymi opłatami. Ale dla mnie 20 reali to bardzo dużo. No dobra. Wygląda całkiem nieźle. Pojawiło się jakieś spostrzeżenie. Deski podłogi skrzypią pod twoim ciężarem. Patrzmy. Widzisz fale, morze, kościół. Stare magazyny science fiction, książka o obserwacji ptaków i almanach z 1939 roku. A tutaj? Ten skomplikowany silnik grzewczy mruczy cicho, wydzielając przyjemne ciepło. Pojawiło się jakieś uczucie. A brisk coastal wind still howls against the window of the shack. Occasionally, the waves crawl in under the foundation, producing a low hum. Posłuchaj. The room feels muffled, like you pulled your hat over your ears. Outside, it is cold and windy, but you're inside, and it feels safe and warm. What is this place to you? Wow. Co to za głos? To chyba mój nowy dom. Ciekawe, co stało się ze starym. Albo powiem, jest darmowe, to mi wystarczy. Mógłbym tu mieszkać. Waves crash onto the beach, drowning the reeds. Far to the south, a congregation gathers to a soup kitchen in a shelter for the homeless. An old woman gives out knitted scarves for free. This could have been you. This could still be you. A down on his luck nobody, trying to survive. Ciekawe. Mogę wybrać opcję. Nie, chwila, zmieniłem zdanie. Chcę wybrać jeszcze raz. There is no going back. Outside, the howl of the wind has picked up. The waves crash against the stilts again. It's as if you think the thought, but in someone else's voice. Wow. Look under the floorboards. Zajrzyj pod deski podłogowe. Okej. Ale jak? Mogę spojrzeć... Dobra, najpierw tutaj na tę miskę z czymś. On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a small hand mirror. A straight razor soaks inside the wash basin. O, czy to golenie się jest właściwą decyzją? The water reflects back a vague image of your face. Nose bulbous and red, hair unkempt, wrinkles lining the eyes and forehead. The stash is gigantic. Gigantyczny wąs. You'll be looking like a pansy without the chops. A fucking pansy. Bez bokobradów będziesz wyglądał jak Laruś. Okej. A fresh start looms ahead. Clean yourself up and be born anew. Okej. I mam rzut na koordynację oko ręka. 42% szans. Czas się ogolić, pozbyć się tych bokobrodów. W sumie pamiętam, że na zdjęciu dołączonym do odznaki była mowa o tym, że Harry wyglądał bardziej przystojnie bez bokobrodów. Można spróbować. Czy ja mam w ogóle jakieś przedmioty, które mi tutaj podbijają tą koordynację oko ręka? W jakikolwiek sposób? Chyba nie. Ewentualnie mógłbym sobie użyć speedu. Dobra. Próbuję na sucho najpierw. 42%. A rough soap, and next to, like an artist with a brush or a master swordsman, you use the small mirror and the straight razor with some soap to remove all that unkempt hair from below the nose line. The sharp blade chafes against your skin, producing a scratching sound. The surface underneath the beard feels tender, the air brushing against it chilly. Dotknij swoich ogolonych gładko policzków. They feel so smooth, surprisingly so. A feeling of freshness overcomes you, as if you just came from a cold bath. Czy to golenie się było właściwą decyzją?
The water reflects back a vague image of your clean-shaven face. Despite the bulbous nose, unkempt hair, and persistent swelling, you look a little younger, maybe. Tak. Aż muszę się przejrzeć. No faktycznie... Dajcie, zdejmij to. Ha. Kurde, ale jak jestem zapuchnięty w ogóle. Wcześniej tego tak nie widziałem. Dobra. Ciekawe, jakie będą skutki tego ogolenia się. No dobra. Przejrzę się w lustrze, o. An old mirror hangs on the wall. You see the reflection of your face in it, such as it is. A regular, clean-shaven police officer. Jest rzut na encyklopedię, ale tylko 8% szans. Zanurz się głęboko w swoją myśl, aby znaleźć źródło miny. W sumie... Chyba nie mam niczego, co mi podbija encyklopedię. Że dobra, na razie to sobie odpuszczę. Coś tutaj zauważyłem. Co tu mamy? Marynarka Korojewa. Logika +1. Co dziwna nazwa. Ta elegancka marynarka w szachownicach roztacza wokół ciebie aurę takiego spoczko, poważnego gościa. Ma też naprawdę wygodne, pojemne kieszenie. A założę, zobaczę jak wyglądam. O. Nie najgorzej. Logika +1. Spoko. No dobra, na razie wracam do mojego płaszcza. Też teczka. Całkiem. Tylko te buty jakoś ule z dupy. No i rękawiczki. I torba hobosa to też tak średnio. Dobra. Jak mogę zajrzeć pod deski? Pod podłogą. Dobra, nie wiem. Zobaczmy sobie... czy teraz mogę podrobić ten podpis? Czy nadal mnie obserwują? Biała koperta od Evrarta. You take the legal documents out of the envelope. Ha! A 12 to 40 month construction period and the zoning plan in the addendum. Okej, zajebiście, zobaczcie. Zniknęła ta kara. Mam +1 za metody pośredniego opodatkowania. Okej. Dobra, po pierwsze, to ja mam takie żółte rękawice, które dodają zręczne palce +1. Chyba to jest jedyny przedmiot, który mam. Ale mam jeszcze takie fajne czarne buty z klamrą, które dają +1 do metod pośredniego opodatkowania. Jestem ciekawy, czy jak je założę, to czy te atuty do rzutu będą jeszcze wyższe. Także zobaczmy. Całkiem nieźle się teraz prezentuje. No. W tej marynarce to już w ogóle pewnie. Dobra. Te rękawice są niedorzeczne. Dobra, nieważne. Pojawiła się jakaś myśl. The luxury of fine things. Just look at those black monk straps. After spending an entire day hustling, who's to say that you didn't deserve a pair of ridiculously expensive shoes on your tired feet? O, masz rację, piękne rzeczy faktycznie dają ludziom szczęście. Beautiful things give you a rush. It's power. Crafting your style, draping your flesh in silken leather, deciding how to present yourself to the world. Kurde, jaka rozkmina. Remember, when they come to take it away from you, you worked for those shoes. Whether you like it or not, wearing these shoes has made you more liberal. Ultra liberal. No dobra. Okej. No to zobaczmy teraz na tę kopertę. You take the legal documents out of the envelope. A 12 to 40 month construction period and the zoning plan in the addendum. O kurde. O, zobaczcie, nadal mam tylko +1 za metody pośredniego opodatkowania, także te buty nic nie dały. I to jest niestety test czerwony, nie mogę go powtarzać. 58% szans. Wiecie co, ja sobie wrzucę w takim razie jeszcze jeden punkcik w zręczne palce. Dobra. Spojrzę jeszcze raz na te moje budki. Aha. Czy one dają tylko te metody pośredniego opodatkowania?
Okej, no przynajmniej wyglądają jakoś. No dobra, no to ryzyk fizyk w takim razie. Czy coś. You take the legal documents out of the 72% envelope. szans. A 12 to 40 month construction period and the zoning plan in the Dobra, addendum. zróbmy to. Rozpocznij fałszerstwo. The pen is shaking in Serio? your hand as you draw a pathetic little line. O Boże. No ale dobra, zobaczę, co z tego wyniknie. Pisz dalej. The line gets even shakier and starts to curve towards the bottom of the page. Czyżbym zniszczył dokument? No, it's just a line. Forgery obviously isn't your strong suit. Sorry for suggesting it. If you get someone to actually sign this, it should be fine. Dobra. No to wczytuję. 72%. Kurde, przecież to powinno się udać. No cóż, pech to pech. Ja niestety nie mam szczęścia w grach losowych. You take the legal documents out of Lecimy the raz envelope. jeszcze. A 12 to 40 month, with a confident Dobra. flourish, you complete your forgery. What do you see on the signature line? 2 nazwiska. Isabel Sadi i Lillian Carter. Indeed, they look distinctly different and very convincing. These might as well be their actual signatures. But they're not, and the document will be nullified if they dispute it. That means Evrart will have to start over. No i bardzo dobrze. All you need to do now is mail the signatures to Evrart's accountant in La Delta. Nice. Wiecie co, wkurza mnie ten Evrart. Nie zamierzam mu już więcej ustępować. Po prostu grać według jego zasad, a nie być jego chłopcem na posyłki. Dlatego właśnie podrobiłem ten dokument. Biała koperta z doklejonym w prawym górnym rogu znaczkiem, którą dał ci Evrart Claire. W środku znajdują się dokumenty z podpisami Isabel Sadi i Lillian Carter. You take the legal... No i zarąbiście. Ha, myślał, że jest taki cwany. Umieść kopertę w skrzynce pocztowej na placu. Dobra, czy tutaj jeszcze coś mam? Chyba nie bardzo. Mogę jeszcze tutaj spać, tak? The bed is comforting. If Dobra, to jeszcze nie czas na odpoczynek. Okej. Nawet i pykło. Wiecie co? Chyba pójdę od razu wysłać te listy. W takim razie. Sobie zmienię moje rękawiczki. O, a ten tutaj czeka. Spoko. Dobra, no to wracamy na stare śmieci w takim razie. No dobra, jesteśmy z powrotem. O, a ten co się drze. Hej, funkcjonariuszu, można prosić na chwilę? Jasne. Co tam chcesz? I saw you poking around in Lady Driver's lorry. She in trouble? Rasista powiedział nam, gdzie jest jej szoferka. My ją tylko przeszukaliśmy. Still better than me, I guess. Told you there's plenty of others who'd tell on her. But is she in trouble? Przykro mi, stary. Nie mogę ujawnić przed tobą informacji z oficjalnego śledztwa. It's that bad. Man, what should I do? What should I do to help her? Nie musisz nic robić, bez obaw. Policja się tym zajmuje. Yeah, maybe I should just keep my head down and work on my rhymes while I can. Jaki masz w ogóle plan co do tych rymów? Oh, you know. Tommy Leham's gonna be a musician. Sprechgesang, but with beats. I've got a lot of free time on the road to hone my craft. Czemu Tommy Lehom? Czy raczej, czemu Tommy Lehom? Tommy Lam was taken. Aha, My real name's Jerry Lafitte. Tommy's way better. naprawdę się nazywa Jerry Lafitte? it's more him. Okej. No dobrze, właściwie to mam inne pytanie. The man taps his fingers rhythmically against his arm. Okej. Tu jest ten rzut z tymi rymami. Rzuć mu swój najlepszy wiersz, przepraszam. Dobra, ale to później. Czas wysłać w końcu te rzeczy dla Evrarta, te podpisy. Co tu jest? The afternoon sun shimmers off the white on blue police livery of the motor carriage. Okej.
Zręczne palce się włączyły. Chwila, czemu ja w ogóle o tym myślę? Czy ja nie miałem... Do something important? Something murder-related? There's always something important. Doesn't mean you can't take a moment to admire this piece of machinery. Even at a standstill, the unibody Caprice Kanema looks sleek and dynamic. The cabin is tilted frontward to give it a more aggressive, hunched look. Someone has waxed it recently. Co tutaj powiedzieć na to? Oto i maszyna będąca uosobieniem loko w słowie lokomocja. Wskaż na pojazd. Naprawdę czadowa. You want to take a closer look? Jasne. Ile ma mocy? Wskaż na silnik. 130. I reckon that's a 7-liter V12 there. Tam jest co? Podrap się po brodzie. 7-litrowa 12? 7.2. Supercharged. Odpowiada porucznik, starając się ukryć uśmiech samozadowolenia. Nieskutecznie. Saying these words brings him immense joy. No dobra, niech się jara. Co w tej maszynie wydało ten piekielny jęk, który mnie obudził? You mean the coil noise? Co to jest odgłos cewki? When variable current passes through wires that make up the coils on the electrical system on this machine, it causes vibration in the wires and the cores of the coils. When the frequency of the current in the coils falls within the audible range, the resulting vibration creates the whiny sound you mentioned. What a binoclad. Czemu pinglaś? O rany, skąd ty to wszystko wiesz? I have pretty much maintained my vehicles by myself ever since one was assigned to me. You inevitably pick up some knowledge on the way. There's pride in there. A trained driver knows his ride. Dokładnie. Wspaniała maszyna. Przesuń dłonią po gładkiej metalowej powierzchni. Yes, an extraordinary machine. It's nice and all, but why so modest? Put some zing into it. Flare it up. Slam it down. Musisz dojechać tę furę, Kim, żeby była imponująca. Sorry, I'm not following you. Lingo it up. Troszeczkę więcej slangu. Opuść zawieszenie. 200 mm. Nachylenie kół na srogi minus. No, that's porno tuning. Porno tuning. Use bigger words. Kurde, jak mnie podpuszcza. Chwila, a co w takim razie z kołpakami, he? Albo dobra. Potrzebuję potężnego spoilera i olbrzymich, dachowych... Porno. That's short for pornography. No i co? Co jest złego w pornografii? That's a negative on the porno. Thank you, though. No one in the history of convictions has been more sure of anything. Kurczę, mogę go jeszcze raz spróbować przekonać? Yes. It's nice and all, but why? Sorry, I'm not... Lingo it up. No. Use bigger words. Chwila, a co w takim razie z kołpakami, he? Those spinners were elegant, sleek, radiant even. What you're suggesting is porno. Ale się uparł na to porno. Uwierz mi, to kozackie. Porno. That's short for pornography. Pornografia to coś zupełnie innego, Kim. That's a negative on the porno. Thank you, though. No one in the history of convictions has been more sure of anything. No dobra, ruszajmy. No cóż, nie wiem po co była ta rozkmina, ale zobaczmy. Okej. Jest i The skrzynka. dented yellow mailbox greets you with its graffito and bullet holes in the front. Wrzuć do skrzynki białą kopertę. You drop the white envelope in the darkness. It lands with a soft thud on what sounds like a couple of letters. About a week's worth of mail as collected in there. They'll empty this very soon. Probably did the right thing. You can't trust that slug Evrart. You know he's going to play you somehow. No właśnie. All right, let's go back to Evrart. If we don't mention anything to him, he won't know before it's too late. Dobra.
takim razie lecimy sobie do Evrarta i powiemy mu o całej akcji. Okej, jesteśmy z powrotem w gabinecie Evrarta. Czas mu przekazać radosne wieści. Ciekawe, czy się na to złapie. Mr. Dubois, I hear the meeting with Titus was a glowing success. That's such a relief. Titus can be a handful sometimes. Oj tak. Now, what can Evrart Claire do for you today? Zrobione. Wysłałem te podpisy, o które mnie prosiłeś. The Golden Boy returns once more. Wonderful. Simply wonderful, Harry. Of course, I already knew this. My friend, the mailman, confirms the letter is on its way. You've done a great thing today. You've given the children of Martinez a real future, Harry, and I feel I can finally trust you now. No, dobrze. You're in my inner circle. You too, Mr. Kutsuragiego. We can talk about anything. The strike, the murder, your lost gun, nothing is off the table. Ciekawe, czy rzeczywiście awansowałem jakby na jego przyjaciela. See? Forging that signature really paid off. Dobra, zobaczymy. Well done, sire. By guile and deceit, you're in. Podstępem i oszustwem wkradłeś się w jego łaski. Dobra, te podpisy, które zdobyłem, wiem, że planujesz ich wykorzystać... Aha, dobra, nieważne. Najpierw o broń zapytam. Mogę teraz dostać swoją broń? Harry, I've got to be honest with you. Your gun was found 2 days ago. Withholding this information weighed heavily on me, but it had to be done. Co za łajza. Mogę krzyknąć, ty draniu. Albo powiem, w porządku, gdzie ona jest? An old woman has it, and let me tell you, Harry, word on the street is she's a character, so watch out. Jaka znowu starsza babka? This must be the woman who bought the gun from Roy. The one he described as terrifying. Mordę. A więc broń wciąż ma ta kobieta, która kupiła ją od Roya? Yes, the same one. I see you've done your research. The pawn shop made the gun easy to track. Crazy stuff, Harry. Selling your gun like that? Wild. Anyway... Union Boy's gonna help you fix it. He winks at you. Don't worry, Harry. The neighbors of this old woman contacted my men because they trust me and the Debarders Union. Apparently, she was waving it around at the entrance to her building. Okay. Waving the gun around doesn't sound good. None of this does. Wymachiwała nią ludziom przed nosem? As I said, she's a character. I didn't have time for details. It sounds like she's unstable, but don't worry. No one got hurt. Kim jest ta staruszka? Unfortunately, I don't know anymore. You're gonna have to go in blind, Harry. But she's an old lady. How dangerous can she possibly be? Oh, and she calls herself the Pigs. Świniarka? Ha, the Pigs. Świnie. Właściwie. There it is again. The pigs. Like Roy said, not good at all. I, for one, find it refreshing. Finally someone calls themselves a pig. Kącik ust porucznika unosi się w ledwo widocznym uśmiechu. It actually sounds extremely bad, but let's not give him the satisfaction. Możesz zorganizować spotkanie? I already have. Tonight, starting 10 o'clock, near the old fish market on the coast. The one on the boardwalk, a little past the fishing village. Be careful, Harry. I would never set you up for anything dangerous, but you did ask for this. Now, back to the fun stuff. Kurde, w co mnie znowu wplątał? She will be there from 2200 hours till 0200 hours. Kurde, to trochę lipa, że akurat w późnych godzinach od 22, bo mam też zadanie z balkonowym palaczem, który będzie dostępny po 21. No ale dobra. W sumie po gadce z nim powinienem mieć jeszcze czas, żeby się spotkać. No bo wiecie co? Nie będę ryzykować. Wczytam sobie to. No bo nie wiem, czy się z tym wszystkim wyrobię po prostu.
Mr. Dubois. Now, Dobra. what can it ever... The golden... My No, friend, the szybko mailman. You're in my... See, well done, sire. By guile and deceit, you're in. Dobra. Te podpisy, które zdobyłem, wiem, że planujesz ich wykurzyć hałasem z budowy. Harry, by now you should know I would never do anything tricky like that. However, if the construction noise and limited street access makes some people consider moving, well, let's just say there'll be freshly renovated buildings near the roundabout where those poor people can finally enjoy a significant uptick in quality of life. I'm talking real affordable workers' palaces. Pałace robotnicze. He proudly spreads his hands to demonstrate the size of the palaces. They're very large. So the village is doomed. Stwierdza ponuro porucznik. You were there, you saw the place, a wasteland, there's nothing left. But mark my words, officers, we are going to reset it. Reset! I have big plans for Martinez, and they do not include humans living in those pig sheds on the coast. That land will be used for municipal buildings and commerce. Co masz na myśli? Harry, imagine a youth centre supermarket church complex. Employing So? hundreds, no, thousands of people. The coast will be lit up with enterprise and life. All those ruins out there turned into low-income housing. Niezła wizja. Harry, enough is enough. We're taking this district back. The war was 50 years ago, for God's sake. It's time to move on. Mieszkania dla słabiej zarabiających? Jeśli chociaż to jest prawdą, to czemu nie? I accept your salute, Harry. All of it is true. I've got the centre, I've got room for a retail complex, and in 4 years I'll get the church too. The wheels are turning, Harry. The wheels of progress. This post-war limbo, I won't stand for it. There are kids practically playing with their own feces out there. It cannot go on. Jaki zbawca ludu, co? There is true indignation in his voice when he speaks about the state of things, and even a touch of pain. The pain is true. He's seen kids do worse than that. Wiedziałem, że coś kombinujesz. Damn right I'm up to something, Harry. I'm gonna make the working man as rich as Joyce Messier. That's my job. Just like yours is to keep the peace. A true flash of anger in him, as he thinks of her. Aha. No dobra. Czy to ty zleciłeś zabójstwo Wisielca? I did not, Harry. Although I am very, very glad he's dead. Co zyskujesz na jego śmierci? Why, a war, of course. Aha. And what do you have to gain from a war? Victory, Mr. Kitsuragi. I have victory to gain. We are going to start a war with the Wild Pines group and win before they even realize there is a war. Śmiałe. To wyszkoleni wojskowi. Nie obawiasz się o swoich ludzi? Harry, we outnumber them 1,500 to 1, and that's just Martinez. With all the unions in Revachol, and with public opinion on our side, we can hold off 2 men, or 15 men, or even 50 men. Czyli zalejecie ich masą? The more they send, the worse it's going to look for them. They made a huge mistake hiring those guys. No one likes foreign mercenaries. The leftists hate them, the fascists hate them, even the moralists think they're in bad taste. Jaki to ma związek ze strajkiem? Albo mogę powiedzieć tak, wszyscy ich nienawidzą, może poza ultraliberałami takimi jak na przykład ja. Nie no, nie jestem ultraliberałem. Jaki to ma związek ze strajkiem? Harry, there is no strike, only war. Class war. Or, in business terms, a dawn raid. Or wait. Is that when you still pay them something? Because we won't do that. We're not gonna give nothing. We're gonna take Terminal B away from them. The roads, the gates, the containers, that big crane, even the damn coffee maker. We're gonna take all of it for the people, and fuck Wild Pines. Kurde, twardzie. The word fuck rings like a gunshot from his mouth. He doesn't swear often. So that's why you haven't let Joyce in?
Yes. It's also why I let that midget Gaumont go. Czy jednak He's too karła. nice. I can't put him through this. Plus, he knows how to get in here. That woman can't tell her tits from her arsehole. She has no chance. Co? Tits from her arsehole. It's a local saying. Zajebiste. Czemu zdradzasz mi swoje plany? Because we're friends, Harry. Besides, it doesn't matter now. You can go tell her if you want. It won't change the course of events. We have a significant head start. It's already happening. Ilu jest was w sumie w związku? 2,372. Plus yours truly, of course. Ile zamierzasz... Nie, jak zamierzasz sfinansować swój nowy, niezależny port? Oh, you mean what sort of goods are going to be flowing through? How am I going to replace all the contacts we'll lose once the poo-poo hits the fan? The clients will ditch us. Harry, we've thought of everything. Wszystkim? We've been running back channel negotiations with all the major clients. I think the company will be unpleasantly surprised to see how many of them stay loyal to Martinez and to the new competitive contracts we can offer. With renewed zeal sparked by communal ownership, the men will be shipping those containers double time. You'll be surprised to see how fast things go without parasites latching on. We'll have our hands free to pursue bold, exotic new revenue streams. Całkiem niezły plan, muszę przyznać. That's drugs. Aha. Drug trafficking. Drug trafficking? Don't be stupid, Mr. Kitsuragi. There are perfectly legal, 100% ethical chemical factories on the Samaran Isola. You don't need to be colonialist about it. All they do is produce components to keep the pharmaceutical industry running. That's people's health we're talking about. Old grannies, little babes, people with disabilities. Wow. A neurochemical, psychoactive labor uprising stroke hostile takeover. Niezłe określenie. Neurochemiczne, psychoaktywne powstanie robotnicze. Wow. Ale to tylko czubek góry lodowej, nieprawdaż? The company thinks transporting these chemicals in bulk looks bad, has bad optics, may be illegal in some countries. The Debarders Union, however, we're all about the large volume column. We're gonna transport the living daylights out of those materials, Harry. So your sick kid can get his benefit and your wacky uncle doesn't have to come off risperazole. And the kids on the street can get speed and pyrrolidone. I'm an old-fashioned guy, Mr. Kitsuragi. I sometimes grab a beer with the boys, but I have no idea about the things you just mentioned. But if I were to supply ingredients for some sort of rainbow party, I would make sure the Union took a fantastic share, and I'd keep that stuff far away from Martinez. Dobra, powiem, bardzo to ciekawe. Chcę tylko rozwiązać sprawę tego morderstwa, dobrze? You know why you're such a good detective, Harry? You don't get sidetracked. You care about the people you're supposed to protect, not some systems that may or may not be unethical. Anyway, let's not focus on the sensationalism of the drug trade. This hypothetical drug trade is all anyone ever seems to be interested in. It would only be a small part of the harbour's turnover, just like the harbour is, but a small part of Martinez. Mów dalej. Let's look at the big picture. Martinez as a whole. There are little girls out there with dreams of making music. Young mothers who want to start businesses. Models who want to walk catwalks and steel welders who want to weld steel. I'm going to unite them all into one economic body. We're going to incorporate this place to Kingdom Come. Everyone's going to be in on the wealth, and everyone's going to pull their weight. Nawet nie wiedziałem, że Kingdom Come się tłumaczy jako raj odzyskany. Ciekawe. Let's keep focusing on the drug trade. He was almost admitting to it. Dobra.
Szczerze mówiąc, nie do mnie należy oceniać czy wyrażać opinię. Harry, the length you're willing to go to keep your nose clean is remarkable. You will always have a warm bed in Mr. Claire's household, my friend, and a special place in the future of Martinez. Dobrze, pytań jeszcze trochę jest. To pytanie o broń odłożę na później, ponieważ no, koliduje mi to zadanie niestety z balkonowym palaczem. Na tym sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o łapce w górę, no i subskrypcji, jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć!